Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień z zamku w Ogrodzieńcu. Ten pięknie położony zamek znajduje się na historycznym pograniczu pomiędzy Małopolską a Śląskiem. Śląskiem, który w XIII i XIV wieku był pod bardzo mocnymi wpływami czeskimi. I dzisiaj właśnie z tego miejsca opowiem Wam o jednej z najważniejszych bitew XIII wieku, o bitwie, o której założę się, że 90% z Was nigdy na uszy nie słyszała. O bitwie pod Suchymi Krutami, w której to został złamany czeski imperializm. Tak jest, Czechy miały wielkie ciągoty imperialistyczne i gdyby ta bitwa potoczyła się inaczej, to historia środkowej Europy również zmieniłaby się diametralnie. Opowiem o tym, jak niedaleko Wiednia stary już ponad 60-letni Rudolf Habsburg walczył z Przemysławem, królem czeskim, o supremację w środkowej Europie. Zapraszam. Od połowy XIII wieku Czesi realizowali swoją ekspansję na południe, na tereny Austrii i Styrii. Tam ścierali się z jednej strony z Niemcami, z drugiej strony z Węgrami. Ale około połowy XIII wieku doszło do dwóch bardzo istotnych wydarzeń, które niezwykle ułatwiły im tą ekspansję. Po pierwsze, w 1241 roku wielka mongolska horda najechała Węgrów i zdemolowała ten kraj, przez co ten czeski konkurent do panowania na południu został na wiele dziesięcioleci zniwelowany. A co więcej, od 1250 roku do 73 w Niemczech panowało wielkie bezkrólewie, co powodowało, że Czesi czuli się coraz bardziej swobodnie. Do tego, jeżeli dorzucimy jeszcze Polskę, która w owym czasie była w szczycie rozbicia dzielnicowego, no to mamy silne królestwo czeskie, czujące się w środkowej Europie niemalże jak lis w kurniku. I w tych oto okolicznościach do władzy w Czechach dochodzi młody, ambitny król, Przemysł II. Jeszcze za życia swojego ojca buntował się przeciwko niemu i chciał go zdetronizować. A następnie objął wreszcie wymarzoną władzę i ustabilizował swoją pozycję. Kiedy tylko poczuł się wystarczająco silny, od razu wypowiedział wojnę Węgrom i w 1260 roku zabrał im Styrię. Następnie, korzystając z tego, że w Bawarii wymarła dynastia Badenbergów, zajął coraz większe obszary Austrii. I przez kolejne 10 lat zajmuje tereny daleko na południu, Karyntię aż po Słowenię. To powoduje, że Czechy stają się lokalnym mocarstwem i przychodzi czas decydującej rozgrywki. Otóż Przemysław II sięga po koronę niemiecką, koronę Cesarstwa Rzymskiego. W 1273 roku dochodzi do wyborów i on przedstawia siebie jako kandydata do tego wspaniałego tronu. Niemcy, widząc potęgę i ambicje Przemyślidy, decydują się na zgoła inny wybór. Wybierają podstarzałego, mało znaczącego Rudolfa z dynastii Habsburgów. Habsburgowie, którzy są do dzisiaj kojarzeni głównie z Austrią, swój matecznik tak naprawdę mieli głęboko w Szwajcarii, w górskich dolinach, skąd wywodzi się ta dynastia. Elekcję zwycięża Rudolf Habsburg. I początkowo Przemysł II uznaje ten wybór i składa hołd lenny nowemu cesarzowi. Ale to tylko jest czas na zebranie sił, żeby postawić się temu nowemu niemieckiemu władcy. I do tego właśnie dochodzi 5 lat później, w 1278 roku. Zmontował koalicję przeciwko Habsburgowi. W jej skład weszli polscy książęta, Henryk Probus, Leszek Czarny i razem z nimi zamierzał wywrócić porządek polityczny w Niemczech. Do decydującej bitwy dochodzi niedaleko Wiednia w 1278 roku, kiedy to z północy wzdłuż rzeki Morawy nadciąga prawie 20-tysięczna armia pod przywództwem Przemysła II. Armia złożona w większości ze wspaniałego rycerstwa. Tam było bardzo mało piechoty, tam była świetna jazda, głównie czeska, ale również właśnie posiłki polskie, a po drugiej stronie
równie wspaniali rycerze praktycznie z całej Rzeszy Niemieckiej pod dowództwem Habsburga i doszło do wielkiej bitwy pancernej XIII wieku. Tak naprawdę zwarcia dwóch wielkich armii rycerskich i ta bitwa zdecydowała o tym, jak potoczą się dalsze losy XIV-wiecznej Europy tak naprawdę. Bardzo brzemiennej skutki decyzji dokonuje Władysław Kuman, król Węgier. Skąd w ogóle Kuman, czyli połowiec na tronie węgierskim? Otóż jego matka była połowiecką księżniczką i on bardzo mocno identyfikował się jako połowiec. I on podejmuje decyzję wsparcia Rudolfa Habsburga, dzięki czemu władca Niemiec otrzymuje 4000 świetnej, lekkiej jazdy kumańskiej, która wspiera go w bitwie pod Suchymi Krutami. Dwudziestego 25 sierpnia 1278 roku na północny wschód od Wiednia nad rzeką Morawą spotykają się dwie potężne armie. Pół Europy było reprezentowanych na placu boju. Po stronie Rudolfa Habsburga walczyli rycerze z Austrii, Styrii, Szwabii, Alzacji, Szwajcarii, Węgier i Chorwacji. Po stronie Przemysła rycerstwo z Czech, Moraw, Śląska, Miśni, Turyngii, Brandenburgii, Pomorza, Wielkopolski i Małopolski. Pierwszego dnia jedynie połowcy wykonali rozpoznawczy rajd w kierunku sił Przemysława, co dało cenne informacje dla Rudolfa, pozwalające mu przygotować się na bitwę, która miała nastać dzień później. Postanowił on, działając całkowicie wbrew rycerskim zasadom panującym w XIII-wiecznej Europie, zrobić zasadzkę na Czechów. Długo musiał szukać jednak rycerzy, którzy zgodziliby się skalać swój honor i wykonać jego podstępny plan. W końcu znalazł i ukrył w lesie około 300 konnych, tak że byli oni zupełnie niewidoczni dla Przemysła, kiedy nastał świt i rycerze czescy szykowali się do walki. Mieli oni przewagę w ciężkozbrojnej kawalerii, dlatego uderzyli frontalnie na rycerzy niemieckich i ich przewaga w uzbrojeniu sprawiała, że zaczęli osiągać nad nimi przewagę. Wtedy do walki zostały rzucone posiłki kumańskie, które oskrzydlały rycerzy Przemysła i zasypywały ich gradem strzał. To niewiele czyniło dobrze opancerzonym wojownikom, jednak bardzo dawało się we znaki ich koniom, które ranne były niezdatne do walki, przez co wielu z nich musiało przejść do walki pieszo. Mimo to wydawało się, że bitwa jest dla Czechów wygrana, szczególnie że koń Rudolfa Habsburga został właśnie powalony na ziemię, a rannego władcę ledwo udało się ewakuować z pola walki. Jednak impet czeskiego natarcia słabł. Z jednej strony z powodu upału, który w połączeniu z ciężkim opancerzeniem sprawiał, że po paru godzinach walki rycerzom daleko było do porannej świeżości. Ponadto ostrzał połowców stopniowo przerzedzał ich szeregi. I wtedy to właśnie Niemcy uderzyli znienacka z lasu. Świeże, rozpędzone konie z żądnymi walki rycerzami uderzyły na skrzydło wojsk Przemysła. Błyskawicznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Niemców i Węgrów. Rozpoczął się chaotyczny odwrót, jednak wielu rycerzy, którzy wcześniej stracili swoje konie, teraz było łatwym łupem dla szalejących na polu boju połowców. Niektórzy w panice próbowali przekroczyć Morawę, lecz część z nich utonęła. W trakcie tego odwrotu zginął też Przemysł I, król Czech. Jego zdobycze na południu przepadają, a dynastia Przemyślidów ledwo przetrwa tę klęskę, bo król zostawił po sobie tylko małoletniego syna Wacława. Co niesamowicie ciekawe, o wyniku bitwy w centrum Europy zdecydowali koczownicy, którzy przybyli tutaj ze wschodu, z dalekich stepów Azji Centralnej. Rudolf
bez problemu podporządkowuje sobie 7-letniego syna Przemysława Wacława. Przez kolejne lata kieruje wychowaniem młodego następcy tronu czeskiego. Wysyła go do Brandenburgii, gdzie pod kuratelą Ottona jest wychowywany w iście niemieckim stylu. Wacław prawdopodobnie w ogóle nawet nie znał języka czeskiego, posługiwał się w całym swoim życiu językiem niemieckim. I kiedy później uzyskuje on pełnoletność, zostaje bardzo wiernym pieskiem Habsburgów, który rządzi Czechami. Ale jako że był niemieckim wasalem, to jego interesy wcale nie były kierowane na południe, tam gdzie wcześniej jego przodkowie chcieli zająć Karyntię, czy Słowenię, czy chociażby Austrię, czy Styrię. Jego zainteresowania są skierowane na wschód i na północ. Tam wykorzystuje rozbicie dzielnicowe i stopniowo podporządkowuje coraz więcej terenów na ziemiach polskich, głównie Śląsk, a pod koniec XIII wieku zdoła zająć praktycznie cały obszar Polski i uwieńczy to w 1300 roku koronacją na króla polskiego. Wacław II został królem Polski bez zgody papieża, ponieważ Bonifacy VII był po stronie Łokietka. Lecz to nie miało większego znaczenia w sytuacji, kiedy militarnie i ekonomicznie prym wiedli Przemyślidzi. Lecz to, że zainteresowanie Czechów zostało skierowane na Polskę, to tylko jeden z efektów tej bitwy. Znacznie ważniejszym, można by powiedzieć, był taki, że Habsburgowie dzięki temu zyskali ogromne połacia ziemi w Austrii, i która stanie się zresztą później ich kolebką. I od tego czasu zaczyna się tak naprawdę wielka kariera Habsburgów na europejskiej scenie politycznej, która trwać będzie przez kolejne setki lat. I to jest najważniejszy efekt bitwy pod Suchymi Krutami, ponieważ gdyby oni tam wtedy przegrali, absolutnie nie byłoby tak wspaniałej kariery Habsburgów na arenie międzynarodowej Europy. A teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby wynik tejże bitwy był zupełnie inny. To znaczy, gdyby to Czesi wraz z Polakami pokonali Niemców i co by się wtedy stało? Otóż moim zdaniem przemysł mógłby rzeczywiście sięgnąć po koronę niemiecką, a mając tak dużą potęgę w swojej ręce, mógłby następnie zastąpić dynastię Arpadów na Węgrzech, która była już na wymarciu i która skończyła się kilkadziesiąt lat później. Więc na przykład Wacław II mógłby być później królem węgierskim i w ten oto sposób powstałoby coś na zasadzie Austro-Węgier, z tym, że nie były to Austro-Habsburgo-Węgry, tylko Czecho-Węgry, Przemyślido-Węgry. Wielkie państwo słowiańsko-madziarskie w centrum Europy, które to mogłoby zatrzymać nawałnicę turecką, ponieważ Turcy postępowali sobie tak skutecznie od końca XIV wieku aż po wiek XVI i XVII w Europie, ponieważ nie mieli żadnego potężnego filaru, który mógłby zatrzymać ich ekspansję. A takie bardzo silne czesko-węgierskie państwo byłoby w stanie tą rosnącą wtedy jeszcze potęgę turecką zatrzymać. Jakby wyglądała historia Polski? Czy Polska byłaby włączona do tej wielkiej przemyślickiej domeny? Jest to niestety prawdopodobne, że również ta ekspansja na Polskę nie zostałaby zatrzymana, szczególnie, że tak jak wspomniałem wcześniej, końcówka XIII wieku to jest szczyt rozbicia dzielnicowego w Polsce i Polska wtedy politycznie jest straszliwie słaba, więc Czesi mogliby stopniowo podporządkować sobie też ziemię polskie, gdzie Polacy byli sami już zmęczeni tym rozbiciem dzielnicowym, tym chaosem wewnętrznym, tą niestabilizacją polityczną i rozglądali się za władcą, który mógłby to zrobić. Nawet słaby, zgermanizowany Wacław II zdołał zdobyć koronę polską i przez 5 lat do swojej śmierci, która nastąpiła bardzo szybko, bo miał tylko 30 lat, kiedy umarł, ale przecież mógłby żyć 60 lat, więc 35 lat mielibyśmy czeskiego króla na swoim tronie. A gdyby on był tym królem przez 35 lat, to całkiem możliwe, że już zupełnie dynastia czeska Przemyślidów przejęłaby Polskę od Piastów i w ten oto sposób nasze dzieje również diametralnie by się zmieniły, bo nie bylibyśmy państwem rozgrywającym karty w środkowej Europie, tak jak to miało miejsce w XV wieku, tylko bylibyśmy czeską przybudówką. Ale to w ogóle brzmi jak
science fiction, a tak naprawdę jest to political fiction. Ale puszczam trochę wodze fantazji, żeby powiedzieć o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby pod Suchymi Krutami Przemysław II zwyciężył Rudolfa Habsburga. Tak się nie stało, Habsburg wygrał, Przemysł zginął i Habsburgowie rozgościli się w środkowej Europie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Był to kolejny odcinek z serii Wielkie Bitwy. Wszystkie inne wielkie bitwy, które opowiedziałem na tym kanale, są w linkach pod tym filmem. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.